Pora spadać, nie? Trzeba już. Trzeba spadać, nie ma co tutaj więcej robić za bardzo. Więc mamy transport o 7 rano. Podjedzie po nas jakiś minibus prosto pod recepcję, nie? Później na duży autobus jedziemy, który będzie jechał 6-7 godzin i później przesiadamy się na prom, który płynie 2-3 godziny. A płyniemy na Kopangana, nie? Także o 7 stąd wychodzimy, a na miejscu będziemy gdzieś tam 16:30. No i później przyjechać na Panganie, to tam będzie pół godziny, godzina znaleźć kogoś, nie? 12 godzin. Takie pi razy drzwi 11-12 godzin. Kosztuje to 1000 batów na osobę. Czyli około tam 115 zł, nie? Zobaczymy co to ten Pangan. Na Panganie nie byliśmy, więc zobaczymy z ciekawości co to będzie. Torby spakowane. Zbieramy się i jedziemy dalej, nie? Miejsce byłoby, wszystko byłoby git, bo naprawdę dobrze starają się dbać o miejsce, w sensie czy sprzątają, nie? Dokładają wodę bez pytania i tak dalej. Tylko ściany są zrobione z tektury, wszystko słychać zewsząd, nie? A drzwi przede wszystkim, bo mają dookoła aż pary tam nie są zrobione dźwiękoszczelnie, nie? No, także bierzemy torby i jedziemy dalej. No i jedziemy, nie? Jedziemy. No i jesteśmy w Suratanie, nie? Tak, czekamy na prom. Jest 11:30, czyli zajęło to 4,5 godziny. Czekamy godzinę na następny transport na prom, nie? Tak, Tyle. Puste drogi to i szybko jechał, nie? bardzo szybko. Moment mu to zeszło. Konkretnie. Czekamy na busa, zobaczymy co dalej, nie? To jesteśmy na promie, nie? Tak, na Pangana. Na Pangana. Stamtąd autobus jeszcze duży taki jechał godzinę, nie? Dobra. Najpierw wysadził tych co jadą na Tao, później jechał jeszcze 10 minut i na końcu nas, nie? Tak. No, dojechaliśmy elegancko. Zielono, woda, tam jest przystań. Cała masa ludzi, nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi. Prom jak prom, nic nadzwyczajnego. My już tutaj kiedyś płynęliśmy, tylko na Samui, ale to z tej samej przystani. Tak to wygląda. Jeszcze jakieś 2-3 godzinki i będziemy na miejscu. Później złapać jakiś lokalny transport. I tyle, i będzie 16:30. Teraz jest 14:30. Cała przyprawa z Patonga na Pangana. Prawda pani? Prawda, panie.
No i mamy Kopangana. Płynął 3,5 godziny. Cały Pangan. Tongsala, a tam jest Hadrin, na który najpierw jedziemy, a tam jest Koh Samui. Nie pani? Długo, nie? Jest już po 17, a my wychodziliśmy za 10:07 rano. Słońce zachodzi. No ale jesteśmy. Jeszcze musi przycumować, to mu trochę zajmie, pewnie z 15-20 minut. Schodzimy i szukamy transportu do tamtąd. No to jesteśmy na Hadrin. Aquavana. Tak. Cicho, spokojnie. Cicho, spokojnie, swoja chałupka, klimatyzacja, dosyć duży pokój. Wyspaliśmy się. Wczoraj byliśmy już bardzo późno, było ciemno, więc nawet nic nie robiliśmy, nie? Niestety super tanie to nie jest, ale tu w ogóle nie jest tanio. Tanio to można, ale bez klimatyzacji, więc życzę powodzenia. To kosztuje 90 zł. Wczoraj tylko wyszliśmy szybko coś zjeść. Nie, ogólnie wygląda na ładne miejsce. No zobaczymy jak to będzie. Skasowali nas bardzo dużo za transport, ale nie ma tutaj też opcji, nie ma alternatywy. Po 200 batów na osobę, czyli 24 zł. Nie? To jest około tam 15 km stamtąd. No ale są górki i dołki, więc nie, to trochę jakoś tam trwa. No ale ogólnie jak na transport to dosyć sporo, nie? Sporo. Idziemy zobaczyć w miasto. Klucz. Idziemy w miasto. Same cykady, nie? No, wyspa niby jest taka sama jak każda inna, ale te wszystkie wyspy od siebie się zawsze czymś tam różnią, nie? Przede wszystkim tym, że no jak my byliśmy na Changu, to były ptaki, ale poza ptakami to tak nie. Więc to życie tam jakieś takie natury to jest zupełnie różne w każdym miejscu. Jest przyjemny wiaterek. A nieźle jest słychać, nie? Rozcykadowały się. Zobaczmy, czy to damy radę przejść dzisiaj, czy to nie ma przypływu takiego, że nie da rady. Wczoraj tu żeśmy szli. Coś tam skacze po drzewie. O, ptaszki też śpiewają. Też. No i mamy plażę, bo tu jest taka ładna plaża. Ile to tam jest? 50 metrów, nie?
Te cykady to są śmieszne, bo jak one przestaną, to tak jakby ktoś je dosłownie wyłączył, nie? Wszystkie naraz. Tak od razu, nie? Tu jakaś budowa. Kolejny resort powstaje. No i plaża. Słońce już daje. Plaża wysprzątana elegancko. Teraz to są trochę fale. Wczoraj byliśmy. To w zasadzie było idealnie bez fali, nie? Jak w jeziorze. Zupełnie. Taki miękki, mączasty piasek. Ładnie. Dzisiaj trzeba iść obczaić, gdzie my jesteśmy, co to w ogóle jest. Może jakoś po południu sobie przyjdziemy tutaj, zobaczymy, nie? Ostre słońce. A jest godzina 8 rano. To jest tak, jak co się siedzi w klimatyzowanym. Nie ma się zielonego pojęcia, co się dzieje na zewnątrz, nie? Tam jak człowiek tak sobie dosyć dobrze ustawi klimatyzację, jeśli się da, bo często te klimatyzacje to są niereformowalne, to się wydaje, że jest za ciepło, nie? Do czasu, kiedy nie wystawi się NASA poza pokój, bo no wtedy się już wie, że potrafi być dużo gorącej. Łodzie rybackie tak dalej. Tu jest kilka plaż, bo ta jest taka dosyć długa. Miasto ciągnie się tam w prawo, ale następna jest w prawo, później jest gdzieś tam i inny zupełnie na południu, nie? Dobra, idziemy do miasta. W cień. Gorąco. No i tak to tu wygląda, nie? Takie małe chałupki. No czuć, że to wyspa jest, nie? Czuć. Jest. Jeszcze wszystko pozamykane za wcześnie. No bo i na wyspach też życie dużo później się budzi. Tak jak w zasadzie wszędzie, to o tej 8 to już dawno wszyscy są gdzieś tam w pracy, nie? Środek dnia to tutaj jeszcze nie powstawali. A my wolimy rano, bo w południe to jest piekło na przechadzki, nie? Za gorąco. Za gorąco. Sami Burmijczycy, gdzie nie pójdziemy na Pukecie, czy to był Karon Kata, czy Patong, to Burmijczycy pracowali wszędzie,
gdzie się tylko dało, wykonując te podstawowe prace. No i tutaj dokładnie to samo, z tym, że tutaj to też głównie obsługi hotelowe, nie? No bo jest mniej budów. Tam to same budowy. Bo jest mniej budów. O, a tu jest 7-Eleven. Mamy też Tesco. Z tego co pamiętam, to właśnie tam powinniśmy iść, to byśmy doszli do tej plaży na zachodzie, nie? Bo ta jest na wschodzie. Do nas też można dojść tam w prawo, ale lepiej nie, bo tam jest górka. Tak jak widać, tam na końcu jest górka, nie? Pod którą trzeba podleść. I mamy i Lotusa, i 7-Eleven. I tu powinien być lokalny, którego wczoraj żeśmy nie obczaili za dobrze. Bo byliśmy tutaj zrobić takie podstawowe zakupy. A lokalny sklep powinien być gdzieś też tu. Ale chyba nie ma, chyba zamknięty, nie? No to wygląda jak jakaś restauracja. Taxi station, gdzie nas skasują. A nie, tu jest lokalny. O, dobrze wyczułeś. A tu mamy miejsce, gdzie nas mogą zabrać z powrotem. Co? Jest wszystko. Wszystko jest. Ale to nie będziemy teraz wchodzić, nie? Idziemy dalej. Takie wąskie uliczki. Trochę to wygląda jak pipi, nie? No, tu w lewo jest ta plaża, na której my tam jesteśmy, w lewo kawałek z 200 metrów. Tam jest totalnie południe. A tu mamy zachód. 7-Eleven. Fajnie, bo o tej godzinie to jest cicho. I tu jest kawałek jeszcze prostej. Pewnie ze 150-200 metrów i jest plaża. Ciucha można sobie kupić nawet 7-Eleven.
Morning. Taka szczangiem fajna. Elegancka. I dużo czapek. Kurde, jak miło jest jakieś cicho. Już na tym Patongu to było tak głośno. Jedzenie się otwiera. I dochodzimy do plaży. Zgadza się. Szybciutko. Szybciutko. Plaża to nie jest. Gdzieś tu jest chyba mała plaża, tak jak patrzyłem na mapsach. Chyba z tamtej strony, o na pewno z tamtej jest. A tu jest przystań, nie? Niby to samo słońce, ale też jest inne słońce, nie? Mocniejsze jest. Tutaj sobie siedzi Budda. A tam jest plaża. Łodzie. I plaża. I biznes. Sporo łodzi. A tam jest Koh Samui. No elegancko, nie? Hadrin. Ta plaża nazywa się Sunset, czyli plaża zachodzącego słońca.